Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Kimen to herbata czarna produkowana w południowo-zachodniej części prowincji Anhui w Chinach. Jej historia nie jest zbyt długa. Rozpoczyna się właściwie w 1875 roku, kiedy Yu Gangchen wyprodukował pierwszą partię właśnie czarnej herbaty z kimen. Możecie ją spotkać pod nazwą Kimun, ponieważ tak Anglicy fonetycznie zapisali sobie nazwę Kimen, czyli właśnie tego regionu, gdzie produkuje się herbatę. Pochodzi ona od góry Qi, która właśnie znajduje się w tym rejonie. Dlaczego ta herbata jest tak nietypowa? Ponieważ może ta cała historia związana z tą herbatą nie jest aż tak interesująca. Wiąże się z osobą urzędnika, właśnie Yu Gangchena, który był w służbie mandaryna, ale został niesłusznie skompromitowany, no i właśnie postanowił zająć się czymś innym, bo zwolniono go z pracy. Z nadmiaru wolnego czasu parał się różnymi rzeczami, między innymi dekarstwem, ale był jednak pasjonatą herbaty. Postanowił produkować herbatę, jednakże właśnie w tym regionie produkowano jedynie zieloną. Nikt nie wiedział, jak robić czarną, a okazało się, że w czasach kolonialnych Anglicy kochają czarną herbatę i głównie na nią jest popyt. Więc sprytny były urzędnik postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom Europejczyków. Wybrał się więc na przeszpiegi do Fujianu i tam nauczył się produkować czarną herbatę. Okazuje się, że klimat regionu Kimen właśnie świetnie sprzyja produkcji wysokiej jakości herbaty. Cały czas mgły, deszcze, zachmurzenie, wysoka temperatura, gruba żyzna gleba, rosła piękna, cudowna herbata. Anglicy bardzo docenili herbatę Kimen. Piła ją nie tylko rodzina królewska, ale również szlachta wzorująca się na swoich władcach. Okazało się, że Anglicy nazwali Kimena najlepszą czarną herbatą na świecie. Wyczekiwali z wytęsknieniem nowej dostawy. Całe tłumne kolejki ustawiały się, kiedy tylko klipery herbaciane zbliżały się do Londynu. Również wciągnięto ją w skład licznych mieszanek charakterystycznych angielskich, na przykład Prince of Wales. No i tutaj okazuje się, że Chińczycy, którzy sceptycznie podchodzili raczej do czarnej herbaty, woleli zieloną lub niebieską, również docenili Kimena. Znajduje się ona wśród 10 najlepszych herbat chińskich, a światową sławę Kimen zyskał w 1915 roku, kiedy właśnie pokazała się szerokiej publiczności ta herbata na międzynarodowych targach w San Francisco. Teraz uważana jest za jedną z 3 najlepszych czarnych herbat na świecie. Czarną herbatę Kimun możecie znaleźć w kilku różnych odmianach. Przede wszystkim Kimun Gongfu, czyli słowo Gongfu już znacie. Jest to słowo, które oznacza wykonanie czegoś z wielką zręcznością, wprawą. I właśnie ta herbata jest wykonana z wielką wprawą. Wybiera się najbardziej szlachetne i charakterystyczne liście, a następnie kształtuje się je, żeby zachować je w całości. Jest to najbardziej wyszukana, górna półka wśród kimunów i tutaj przy parzeniu widzimy praktycznie nienaruszone listki. Ta jednak jest droga i mało dostępna. Kolejny to Kimun Maofeng, którego właśnie parzymy. Jest to herbata następna, powiedzmy, w kolejce, jeśli chodzi o jakość. Maofeng, czyli futrzaste wierzchołki, włochate, różnie się to tłumaczy, nie ma dosłownego tłumaczenia. Chodzi o ponczusie herbaciane, które są charakterystycznymi włoskami pokryte. Właśnie z nich przede wszystkim jest robiony ten Kimun i ma charakterystyczny złotawy kolor i zauważalne włoski. To jest Maofeng. Kolejny to Xinia, Kimun Xinia, który oznacza, że jest produkowany zgodnie z tradycyjną recepturą. Produkuje się go tak jak od początku. Bardzo dobra herbata, lecz kolejna w kolejce, jeśli chodzi o jakość kimunów. I ostatniego, jakiego możecie znaleźć, tu musicie uważać, Hubei Kimun, który nie jest prawdziwym kimunem, ponieważ prawdziwy kimun właśnie nie pochodzi z Hubeia, tylko z Anhui. To jest podróbka, ale robiona tak, że zachowuje wszystkie walory, jakość i kształt i formę, smak naparu, więc jest to bardzo dobra herbata, ale pamiętajcie, że nie jest to oryginalny kimun. Hubei Kimun to podróbka Anhui Kimuna. Na to zwróćmy uwagę. Właściwie zaparzona herbata czarna Kimun charakteryzuje się pięknym, jak widzicie, bursztynowym naparem z lekką taką, powiedzmy, nutą czerwonego wina w kolorze, jak niektórzy twierdzą. Tutaj my zaparzyliśmy Maofenga, czyli tą szlachetniejszą, więc napar jest bardziej taki pomarańczowo-miodowy, bardzo charakterystyczny. Same listki, jak widzieliście, mają taki złotawy poblask, to właśnie przez te szlachetne tipsy i przypominają skręcone igły. Są to długie liście, ciasno skręcone i pozwijane właśnie w takie nieregularne kształty, ale zawsze jest to wąski, długi liść poskręcany chaotycznie. I smak herbaty i jej aromat są
cechą charakterystyczną, za którą docenili ją właśnie na całym świecie najpierw Anglicy, a później już wszyscy miłośnicy herbaty. W naparze Kimuna wyczuwa się przede wszystkim lekką dymną i owocową nutkę. Niektórzy porównują to do wędzonych śliwek. Charakterystyczny jest też taki winny posmak, który przypomina słodkie, mocne wina. No i wyczuć można również trzcinowy cukier. To już trzeba się rozsmakować. Na pewno jest to herbata godna polecenia. Najwyższa półka wśród czarnych herbat. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.